rozwalamy to. I chyba źle włożyłem. Myślisz? Tak mi się widzi. Wszystkie się rozpadły. Zamiast budować, to tu się burzy. Panie inżynierze, co poszło nie tak? Coś tu nie jest dobrze. Sąsiedzi. Sąsiedzi to jest nic. Nakręcimy, jak to się mówi, sitcom? Sequel następny. Następne części sąsiadów. A dzień doberek wszystkim. Dzisiaj będzie odcinek z serii DIY, czyli Do It Yourself. Taki majsterkowicz, troszeczkę coś z niczego. I chciałam Wam pokazać, od czego zaczniemy. Mianowicie to są palety. To są tak zwane europalety, bardzo duże, bardzo szerokie deski. Dość fajne drzewo, słuchajcie, wcale niezłe, niezłe. I zrodził się w nas plan, żeby coś z tego zrobić, słuchajcie, coś niewielkiego, ale coś, o czym myśleliśmy od jakiegoś czasu i zobaczymy, czy wyjdzie. O tym właśnie dzisiejszy odcinek. A kto to idzie na spacer? Kto to idzie? Na trawkę? Tak? Na trawkę idziesz? Idzie na trawkę. To jest front naszego domu. Jak widzicie, na froncie bardzo widoczne, długie, dość spore okna. Dość spore okna. I zrodził się w nas pomysł już od dawna, ale nie było na to czasu. W ogóle nie mieliśmy na to czasu. I słuchajcie, teraz jak pojawiły się te palety, no to ten pomysł z powrotem do nas wrócił. Bardzo mi się marzyły donice pod oknami. I wiecie, jakieś tam nasadzenia, jakieś tam kwiatuszki, coś fajnego, ozdobnego. I właśnie to postaramy się za chwilkę zrobić, a konkretnie mój mężuś, z tych palet, które przed chwilą Wam pokazałam. Jak wyjdzie, zobaczymy. Będziemy pokazywać krok po kroku, co z tym robimy. Postaramy się dopasować, żeby to fajnie było tutaj na tym oknie, żeby było pod względem kolorów i tak sobie myślę, że tak. Pierwsza opcja była, żeby coś było na parapecie. Wiecie, tak standardowo, co jest na tych domach, na parapecie te donice. Jak tu zmierzyłam, okazało się, że ja nigdzie nie dostanę takiej donicy z taką wielkością, żeby dochodziła mi fajnie tutaj do ścian, żeby nie było luki. No to jeszcze wzięliśmy pod uwagę, bo jeszcze mąż mówił, tutaj przykręci, na tych frontach. Może jakby przykręcił dużymi wkrętami i te donice i byłyby zaraz pod oknem. Ale zauważyliśmy, że słuchajcie, tu już są jakieś wkręty. W sumie jeden. Tutaj po tej stronie nie ma, ale po tej stronie jest jakiś wkręt. Myślę, że to z poprzednich właścicieli i oni pewnie też tu coś mieli na ozdobę. Coś przymocowanego, myślę. I chciałabym skorzystać z tego. Tak wiecie, żeby nie wkładać znowu nie wiadomo ile pracy w coś, co może wystarczyłoby tylko tutaj przyczepić i połowa roboty byłaby z głowy. Zobaczymy, czy się da, bo właśnie tak byśmy chcieli. Wiecie, takie niby nic, a będzie cieszyć przez sezon. Na takich starych domach bardzo mi się podobają wszelkie ukwiecenia, kwiaty, ozdoby, więc mam nadzieję, że tutaj też to fajnie zagra. Byłby to pierwszy rok w sumie, pierwszy sezon, kiedy miałabym takie coś. Także już się cieszę. To jest właśnie ta europaleta, jest to jedna z większych, pewnie nie największa paleta, czy największa paleta? To większa. Ale jest to większa niż te standardy takie, najbardziej popularne. Ma szersze deski. Grubsze są, Tak, masywniejsze są. tak. I właśnie z nich będzie dzisiejszy projekt w postaci doniczki pod nasze okno. Potrzebujemy sztuk 2 i właśnie mąż się zabiera za rozebranie tej palety i wybranie odpowiednich części, żeby skonstruować donicę. Zamieniam się, weźmy, to wystarczy już. I ile myślisz, z tego wyjdzie Ci kawałków, żeby zabrać z tej palety i całą donicę zrobić? 2 palety, bo akurat my wybieramy te wąskie deski. Jedna szeroka tylko jest potrzebna, więc z 2 palet. I zbierzesz sobie i wąskie i szerokie. Tak, i gwoździe też są fajne w tym. A ile w że sumie nie desek potrzebuję- Ci potrzeba, żeby zrobić jedną? 5 desek potrzeba. 5 desek. 5 desek. I 4 te węższe i te... 4 wąskie, jedna szeroka i po Mhm. bokach jeszcze z tej szerokiej.
też się doteguje, także będzie. Usuwamy gwoździe. Te gwoździe wykorzystamy do zbicia z powrotem. Aha, jeszcze ponownie je użyjesz, tak? Pełny recykling. Pełen recykling, dokładnie. To, co lubimy. Nic się nie zmarnuje, a mam nadzieję, efekt będzie fajny. Save planet. Tak. Jak to mówię. Te gwoździe jeszcze są spoko. Wymiary zostały pobrane według naszego okna, bo donica będzie się znajdować dokładnie pod oknem. Zobaczycie to w dalszej części filmu. I tutaj widzę, że sobie zaznaczyłeś już ołówkiem cięcie tu będzie. Tak, to na szerokość. Aha, tu będzie cięcie w tych miejscach i to będzie właśnie szerokość donicy. Dzisiaj Koko nie ma, ale superwajzerem przy produkcji donicy jest Marian. Jakoś. Zaczynasz od rogu? Boczne deski. To jest przód. Zacznę od przodu. Użyję tych samych gwoździ, co były w palecie. Pierwszy bity. Teraz idziemy z drugiej strony. Drugi. Może to da mniej więcej tak. Potem wiedział, co jest gdzie. Idziemy w drugą stronę. Przysłowiowy wiatr. No to dobrze, no to pokażmy. Pokaż, co masz Dobrze. teraz na tym etapie, jak to wygląda w ogóle. Czyli Jest poszło korytko takie. takie jakby korytko, poszły Tak. dwie wąskie deski na bokach i na środku ta najszersza, tak? Tak. Tu jest tył. I to już jest zbite. I teraz dołożyłeś deskę też wąską, tak? Też wąską, tak. Tylko teraz nie wiem, które. Jak będzie lepiej. Chyba. Która część do ściany? To będzie do ściany, Aha. a to będzie z frontu. Ale to są dokładnie takie same szerokości desek, tak? Tak, takie same. Czyli wchodzi na front dwie deski. Tylko ja sobie z tutaj tych dobrałem. To mniej więcej, żeby te szpary były węższych. Tak. jak najmniejsze. Bo to drzewo jeszcze będzie przysychać, no nie? Będzie suszyć. Przysychać. Tak. Trochę podszlifujemy. I teraz pasuje deskę boczną już się dociąć. Deseczkę wciśniemy. Aha, czyli tutaj wciskasz. Znaczy też będzie zbite. Też zbijesz? Aha, okej. Jest tylko teraz na wysokość. No ale pasuje idealnie. Na wysokość muszę odrysować. Czyli to jest bok. To jest bok. Mhm. O, już ma kształt. Już coś widać. Marian się złości.
Już przypomina, co to będzie. Teraz to wkładamy. Rozwalamy to. I chyba źle włożyłem. Myślisz? Tak mi się widzi. Deski się rozpadły. Zamiast budować, to tu się burzy. Panie inżynierze, co poszło nie tak? Coś tu nie jest dobrze. Może w tę stronę. To tego już nie zbiłeś, tak? Nie zbiłeś tych bocznych, tylko je na razie je dopasowujesz. Tak. Też się potem obszukuje się na równo. No. Pasuje. Teraz jak z tej ściany normalnie. Tak. To widocznie wystarczyło przekręcić do góry nogami i to była ta strona. I teraz jak masz tak dopasowane, już doszpanowane to jest, to teraz dopiero przybijasz? Tak, teraz to przybiję. Jak ci to pasuje, tak? Jak już mniej więcej widzę, o co chodzi. Sąsiedzi. Siedzi, to jest nic. Nakręcimy, jak to się mówi, sitcom? Sequel następny. Następne części sąsiadów. To miało być. Jak sądzę. Lepiej sobie to poukładać, bo potem Tak. Musi się to zgadzać już, bo potem nic nie zrobisz. będzie ciężko. Tak. Nie. Czyli w sumie, po co ty potrzebowałeś te szerokie deski? Tylko na te krótkie boki? Które? Tylko te szersze deski z palety Tak, spód i brałeś boki. tylko tutaj. Spód i bok. Aha, na spód też, bo tu masz Tak. podwójną deskę. Tu masz dwie wąskie. Nie, to jest jedna, tylko ta jest jakaś Aha, to jest jedna deska. taka Czyli tu jest szeroka na dole i na bokach te krótkie boki. Natomiast tył, co będzie na ścianie i front jest z dwóch wąskich desek. Dobra, no to już wyjaśniliśmy sobie, bo właśnie starałam się zrozumieć, która część palety na co wykorzystałeś. Dobrze. Coś pięknego, tak z takiej palety, co w sumie idzie w sumie do wyrzucenia. To jest w większości firm odpad. Tak. I można sobie coś fajnego z tego zrobić. Bo przecież drzewo jest całkiem jeszcze dobre. Tak, drzewo jest jeszcze dobre. Twarde, prawda? Z tych palet jest dość Tak. twarde drzewo. Ten kolor, co tu widzicie, to już po prostu na łączeniach mąż pomalował, bo to drzewo się zeschnie i ta szpara się powiększy i potem kiepskie byłoby dojście, żeby całą tą szparę zamalować, więc już Tak, teraz pomalowali. troszeczkę zabrudzone było farbą i potem pomalujemy tylko naokoło tą donicę. Szlifujemy teraz wszystko, wszystko jest zbite i to drzewo trzeba oszlifować, żeby było w miarę gładkie. I potem krawędzie zrobimy. I potem zrobimy krawędzie, tak jak mówi, tak. Na tym etapie prezentuje się tak. Surowe drewno, przytarte, w miarę wygładzone i do środka właśnie ta wyściółka z tej resztki włókniny, którą mieliśmy do grządek. Jest to całkiem pod oknem.
na takiej szerokości jak okno. Dokładnie na takiej szerokości, co framuga okna. I wygląda tak. Surowe, niczym jeszcze nie pomalowane, nie przeciągnięte. I tak zastanawiamy się w sumie. I słuchajcie, no wyszło ostatecznie na tym, że mocujemy do tych wkrętów, które już były w ścianie. Więc tylko dołożył mąż śruby, zakrętki. Jest to dość stabilne, nie idzie tego ruszyć. I myślę, żeby to jakoś przemalować, bo takie jasne to tak nie za bardzo to wygląda. Nie chcę kupować specjalnie jakiejś farby. Mam taką farbę właśnie taką mahoniową kupioną do okna i pomyślałam, że może tą farbą bym pociągnęła, to już nie musiałabym kupować nowej farby i byłoby tak utrzymane, wiecie, wszystko w jednym tonie. Nie doszedłby tu żaden kolor dodatkowy na ścianę. Nie wiem, tak myślę, słuchajcie, pewnie można by to było lepiej, można by to było nawymyślać. Ale jak sobie pomyślę, że już mam tą farbę, mogłabym to już zrobić, a nie czekać, jeździć, kupować, to raczej myślę, że pociągnę tym kolorem. Zwłaszcza, że niby taki modny szary, ale wydaje mi się, nie pasowałoby mi to do niczego, więc raczej skłaniamy się ku tej farbie, którą już mamy w kolorze właśnie takich okien. Długa, wąska donica. Do tego pójdzie ziemia, którą już kupiliśmy i chodźcie, pokażę Wam, jakie kwiatki wybrałam. Jakoś tak wyboru po tych sklepach nie widziałam, ale udało mi się dostać petunię i mam petunię w kolorze burgundu i mam petunię klasyczną czerwoną. Tak się prezentują na rysunkach. Ta burgund jest taka jak wino. I za takie opakowanie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 sztuk kwiatów tu jest. Dałam, zresztą tu pisze 6, a ja jeszcze liczę. 6 sztuk sadzonek. 6 funtów wyniosło mnie jedno takie opakowanie. I mam tego 6, bo wydaje mi się, że wejdzie mi spokojnie 3 do 1. Te już nawet rozkwitły. Zobaczcie, jak się spieszy. No piękna czerwona. Bardzo mi się podobają czerwone. Przyłożę sobie to. I jak tak kładę na oknie, ja bym chciała tak gęsto, wiecie, jak one zakwitną, bo one chyba nie będą takie zwisające, ja nie wiem, chyba nie. Jak one zakwitną, to zobaczcie, o prawie te 3, patrząc tak na 2 rzędy, jakbym tak gęsto sadziła, to będę miała chyba tego dość sporo. Mam nadzieję, że to tak fajnie będzie wyglądać. Szkoda, że nie ma takich wiszących, takie chyba super tuniewisty są w Polsce. Tu nigdzie nie dostałam, nie widziałam nigdzie, więc nie wiem. Więc będą te petunie. 3 takie to jest 18. Dobrze liczę? 18 kwiatów weszłoby tutaj. No tak, bardzo na gęsto. Bardzo na gęsto. No ale kurczę, chcę mieć dużo kwiatów, to nie wiem, czy to nie będzie za gęsto. Muszę jeszcze to przemyśleć. Zacznę sadzić, to zdecyduję, ale docelowo policzyłam, że raczej te 3 pakiety by weszły. Tą farbę mam na myśli. Farba do okien, do drewna generalnie. Właśnie w takim kolorze ona jest najbardziej zbliżona do tego koloru, który mamy na froncie domu, do tych plastików. I myślę, że sobie tym pociągnę. Nie wiem, myślałam jeszcze nad czarnym, bo mam jeszcze czarną do drewna. Ale nie chcę tak skakać tymi kolorami. Może by to nie było źle, nie wiem. Zobaczymy, jak tym pomaluję, jak będzie wyglądać. Najwyżej zmienimy. Tak wygląda świeża. Dość rzadka, ale zobaczymy. No, typowy taki machoń. Czerwony, trochę między czerwonym a brązem. Myślę, że jak wyschnie, to będzie wyglądać jeszcze inaczej, więc na razie jeszcze nie robię werdyktu. Pomaluję
i zobaczę. Na świeżo wymalowane, więc jest to świeża, mokra jeszcze farba. No, słuchajcie. Trochę czerwone to wyszło. Ten machoń to daje nieźle tym czerwonym. Zobaczymy, czy to wyschnie. No i czy to tak zostawić, kurczę. Udało mi się to w środku też tam troszeczkę maźnąć pod tą włókniną, także nawet jakby przebijało przez kwiaty z boku patrząc, to nie będzie widać drewna, tylko będzie pomalowane. Tu jeszcze chyba pominęłam, o tu widzę teraz, że muszę jeszcze maźnąć. No, machoń to machoń, no. Troszeczkę trąca tym czerwieniom. No zobaczę za chwilę. Dobrze, to teraz sobie to powiesimy i zobaczymy, cośmy tu zrobili. Pierwszy raz robimy, jak coś, co się przemaluje. 10 razy będziemy przemalowywać. Nie no, bo jakbym wprowadziła kolor czarny, to kolejny kolor by był, no nie? No szary, no ni w kij, ni w oko. Miał być machoń. Się okazuje, że... Mi się też podobały takie naturalne drewno, tylko jakbyś to napuścił czymś takim ciemniejszym troszkę, no to by mi się też podobało i tak na tle kwiatku. Wiem, że nie masz, wiem. No to użyłam właśnie to, co jest, no nie? To kręciłeś. Jeszcze długo śruba. Wiem, że długa, a ty tak wszystko ręcznie. Wszystko jest długie, więc... Wszystko jest trwa. długie. Mogę sobie grzechotkę wziąć. Tak? Wziąłem zwykły. To jest właśnie to, ty to jeszcze musisz prosto ustawić, żeby jedna strona się nie przelewała. Wiesz co, chyba jest tak teraz. Tak? No, wygląda stabilnie. No to lecimy z sadzeniem. No. Zobaczmy, jak to z dalsza wygląda. Super. Fajnie? Fajnie pomalowałaś tam, nie? Kurde, no jak idealnie. Jakby było łącznik taki cały, mi się wydaje. Co myślisz? Taka jednolitość, a nie nagle, że coś wyskakuje, no nie? Nie, ale też jest ta czerwień taka i Mhm. to jest dobre. No to fajnie. Nie jest taka chamska czerwień. No nie, bo to jest takie złamane niby machoń, ale spodziewałam się, że będzie bardziej brązowe. Ale z daleka to jest takie złamane, tylko bardziej żywszy kolor. Żywszy kolor. Mhm. Ciężko cokolwiek dokończyć, bo jest tak strasznie deszczowych dni, że co się zabraliśmy do jednej donicy, to już huknęło deszczem, no i nie idzie doprowadzić sprawy do końca. No i wreszcie udało się. Zaczęliśmy jeszcze jak nie było deszczu, a zobaczcie co jest. Znowu pada, znowu mokro. Zawzięliśmy się i próbuje to mąż zmontować w końcu, bo przecież te kwiaty mi padną, a potrzebujemy drugą donicę. Donica wyschła, to sobie uzupełnię ziemią. Na początek wybrałam sobie te 3 zestawy i zobaczymy, jak mi się to zmieści. Będę chciała 2 rzędami przejechać. Jeden zestaw wzięłam burgundu kolor, takie ciemne wino, a 2 takie zwykły klasyk czerwony. Tu już nawet zaczęły mi kwitnąć, to będzie tak wyglądać, taki rodzaj petunii. I zobaczcie tu, ma być czerwone, a jest, no właśnie, nigdy nie wiadomo, nie było rozkwitnięte jak kupowaliśmy, a ktoś musiał pomylić rośliny i jest blady róż, więc ja to tak gdzieś z tyłu schowam może, bo nie chciałam różu mieć tutaj. Głównie mi zależy na czerwonych, na ciemnym czerwonym i na takim normalnym klasyku. A to jest mega blada, to gdzieś może z tyłu uda mi się to posadzić. Dobra, ziemię sobie zrobiłam. Wyciągnę teraz te sadzonki. Korzenie ładne, suche ja nie podlewałam, bo mi będzie lepiej może tak. No nie wiem, jakbym tu ustawiła, to tutaj kolejne, powiedzmy, albo zaraz obok, będzie mega gęsto, ale, a może tak, i tak po zygzaku lecieć.
Tak by było chyba fajnie. I w zależności ile mi tego wejdzie, może nawet ten różowy by nie wszedł tutaj, nie? I teraz bym wzięła z tych ciemnych. I tak by poszło właśnie po zygzaku. I znowu bym wzięła z tych czerwonych i tak na zmianę bym poszła. Tak sobie pomyślałam, że może by tak było całkiem fajnie. Całkiem myślę z tyłu dam te ciemne właśnie. Ten kolor burgundu. Ale ten się przyczepił jak na złość. A tu na front może takie typowo czerwone, bo mega mi się podobają właśnie te czerwone i chciałabym je uwydatnić. Tu już nawet kwitną bestie. I znowu do tyłu sobie dam taki ciemny chyba. O, i ten z tyłu w ogóle takie by były ciemne i może na przodzie byłyby takie czerwone i tak by szło, tak by fajnie cieniowało. Dosypię sobie tu ziemi, bo nie chcę, żeby mi tak wpadły. Chciałabym troszeczkę mieć na wierzchu to, żeby się nie schowały te kwiatki, tylko żeby je było widać. A to i tak jeszcze opadnie trochę. Może się wydawać to gęsto, ale mam na tyle tych kwiatków, to nie będę żałować, bo jakby się to rozkwitło, to bym chciała, żeby taka fajna piana była. Te czerwone też, to na front. Ten czerwony to na front. I ten ciemny. Ale zobacz, tu jeszcze jest. To też nie wygląda na ciemny kwiatek. Tak to właśnie jest. Jak sobie sam nie posiejesz, nie przepatrzysz, nie dopilnujesz, to potem jest co jest. Jeszcze może dosypię troszkę ziemi, ale jak je już ulokuję, już je powciskam na swoje miejsce. Ale jak kwitną szybko, przecież kupiliśmy pąki. A tu już niektóre całe kwiaty rozkwitnięte, a jeszcze nie posadzone były. Myślisz, że tak jest dobrze? Super. Nie jest całkiem w dół. Widać te kwiatki, no nie? Pewnie. Idę po wodę. Taka mała rzecz, a jak cieszy. Dawno o tym marzyłam. Myślałam o tym, żeby coś tu posadzić. No i nareszcie znalazłam na to czas. Tak się prezentuje na oknie. To jeszcze oczywiście nie jest w pełni kwitnienia. Mam nadzieję, że to się jakoś rozrośnie fajnie. I będzie nam zdobić. Troszeczkę się odsunę.